Musimy sprawdzić, czy nie mam wafu. Jeżeli dziś ci jeszcze tego nikt nie powiedział, to pięknie wyglądasz. Dziś trochę o współpracy. Chciałbym przybliżyć moją pracę bliżej, to co tak naprawdę robię. Wiele osób kompletnie nie rozumie świata influencerów i widzę, że nawet wśród znajomych, których mam, też dużo osób po prostu nie rozumie, co ty, Filip, robisz. Tak, jestem tym influencerem, którego słowa swoją drogą bardzo nie lubię, ale jak nazwać osobę działającą w internecie? No jak? No influencer. Może nie lubię tego słowa tylko dlatego, że zrobiła się wokół niego taka otoczka i każdy chce być tym influencerem. Jak zapytasz 10-latka, kim chce zostać, jak chce być youtuberem albo influencerem. I może dlatego to też ma ten negatywny wydźwięk. Zarabiam na tym, że współpracuję z różnymi markami na różnych platformach. Na TikToku, YouTubie, na Instagramie. Cel jest tak naprawdę jeden: dotrzeć do większej ilości osób. Coraz bardziej marki po prostu sobie cenią wiarygodność od twórcy. Zależy też od klienta, bo niekiedy woli sobie wziąć na przykład jedną dużą influencerkę typu Lexi czy Verso, a niekiedy preferują wzięcie na przykład 5 mniejszych twórców, którzy mają po 100-200 tysięcy na TikToku i zrobić taką reklamę. No ale jak to się wszystko zaczyna? Dostajesz początkowo mail. Mail trafia do ciebie albo do twojej agencji. Ja nigdy nie byłem w agencji. Miałem mnóstwo propozycji dołączenia do różnych agencji, ale nigdy się na to nie zdecydowałem. Bardzo cenię sobie to, że ja mam wgląd do kompletnie wszystkiego. Do papierologii, do umów. Czytam z dokładnością każdą umowę. Sam dobieram sobie stawki, chociaż tu agencja, myślę, że bardziej świadoma to, jaką stawkę ty możesz po prostu przyjąć za swoją usługę. W momencie, kiedy dociera do mnie mail z opisem krótkim lub też dłuższym danej kampanii, no ja się decyduję na to, czy chcę podjąć się tej współpracy, czy też nie. Nie można pchać wszystko w swoją kieszeń, bo naprawdę godność jest o wiele więcej warta niż te wszystkie pieniądze, bo pieniądze są do zarobienia, a reputacja, którą stracisz w internecie, no nie do końca. Nigdy nie podjąłem się współpracy, której bym żałował. W swoim życiu internetowym odrzuciłem dosyć sporo współprac. Dlaczego? Były to niekiedy produkty, których kompletnie nie używam i wiem, że są niezdatne do użytku i nie miałbym serca po prostu polecać tego moim followersom. Są też usługi, które są skamerskie i nie powinno się w ogóle brać pod uwagę takich rzeczy. Chciałbyś być oszukany? Jasna sprawa, że nie, więc dlaczego chcesz to reklamować? Odrzucam też kampanie, które nie są spójne ze mną i z moimi poglądami, bo nie chcę robić nic wbrew sobie. Wyznaję 3 cechy, które musi mieć człowiek, z którym chciałbym po prostu się jakkolwiek bliżej zaprzyjaźnić, i między innymi jest to szczerość. Jakby cenię sobie szczerość w swojej twórczości. Jeżeli godzisz się na daną współpracę, przechodzisz do odpisywania. Ja najczęściej w tym mailu piszę, dlaczego się chcę zgodzić na tą kampanię, bo na przykład nie wiem, używam tych produktów, bo znam tę markę, no i wiadomo, można tak wymieniać w nieskończoność. No i przechodzisz do wyceny też w tym mailu i tak naprawdę wycena bardzo różna. Twoja wycena różni się zaczynając od tego, kim jesteś, czy jesteś tylko twórcą internetowym, czy też jesteś postacią telewizyjną. To ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o stawki. No każdy twórca wycenia swoją pracę inaczej, tak samo jak pójdziecie do kamerzysty, jeżeli chodzi o ślub, i każdy kamerzysta wam inaczej wyceni swoją pracę. Tak samo jak pójdziecie na paznokcie i każda kosmetyczka wam czasem może podobnie, ale też inaczej wyceni swoją pracę. Pod uwagę też jest brane oczywiście to, ile masz follow. Ważne jest też to, jakie wyświetlenia kręcisz na swoich filmach. Wiadomo, że możesz mieć 2 miliony follow, a kręcić wyświetlenia jak dla 10-tysięcznej widowni. Zaangażowanie pod postami też jest brane pod uwagę, czyli komentarze, polubienia, udostępnienia, zapisy filmów. Musisz też wziąć pod uwagę przy wycenie to, ile ty czasu poświęcasz na to, żeby wykonać dany film czy dane zdjęcie. Czy musisz gdzieś jechać? Czy to jest kampania na tyle rozbudowana, że jesteś w stanie zrobić coś w domu? Czy musisz wyjechać gdzieś za granicę? Zakaz konkurencji to jest rzecz, która również jest brana pod uwagę. Chodzi o to, że w danym okresie czasu, jaki sobie życzy klient, nie możesz współpracować z markami, które są konkurencyjne dla danego klienta. A dlatego jest to ważne przy wycenie, bo przez dany okres nie możesz zarabiać na markach, które są podobne. Repost u klienta, czyli czy klient może sobie udostępnić twoją pracę u siebie na profilu. No i też rzecz bardzo ważna, czy jest zgoda na promocję materiału. Bardzo często klient życzy sobie, by dane wideo było promowane na przykład na TikToku. I dlaczego to też jest ważne? Bo tak naprawdę wrzucając film, ty docierasz na początku do swoich followersów, później wyświetla się to na stronie dla ciebie, no i wtedy też docierasz do innych ludzi. A kiedy klient wykupi promocję, no to klient może sobie wybrać, czy chce dotrzeć do 1 miliona osób, do 2 milionów
milionów, no i tak naprawdę to już są osoby spoza grona, które ty świadczysz klientowi. Też jest ważna funkcja tej promocji, bo nieraz są to funkcje, kiedy na przykład co któryś film na TikToku nam wskakuje, a nieraz jest to funkcja, gdzie otwierasz po prostu aplikację i na samym starcie otwiera ci się ta reklama. Zazwyczaj jesteś też proszony o jakieś statystyki twojego konta, czyli właśnie o zaangażowanie, płeć twoich odbiorców, wiek, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś chce robić promocję kolekcji męskiej, no to jeżeli masz 90% kobiet na swoim profilu, no to jest bardzo duża szansa, że właśnie ten film trafi do samych kobiet, więc to się troszkę mija z celem. Tego maila odsyłasz do agencji, nie z której ty jesteś, w której ty uczestniczysz, tylko po prostu do agencji, która ma kontakt z tym klientem. I kiedy wyślesz tego maila, czekasz na odpowiedź. Ale tu jest właśnie rzecz, która mnie troszkę czasami irytuje. To, że nawet nikt nie da ci znać, czy został ktoś inny wybrany do kampanii, czy kampania w ogóle uległa anulowaniu zupełnemu. Dlatego szanuję mocno agencje, które odpowiadają. Wiesz co, Filip został wybrany po prostu inny twórca, będziemy się odzywać w przypadku innych działań. Krótka notka, która zajmuje dosłownie 2 minuty, a tak naprawdę dostajesz informację, za którą nie czekasz, bo niekiedy pytania o współpracę są załóżmy w styczniu, a realizacja kampanii jest w czerwcu. No więc wybór influencerów musi już nastąpić gdzieś po środku, a ty czekasz na przykład do tego maja i myślisz sobie, kurczę, odpiszą czy nie odpiszą? Więc odpisujemy na maile. Tak jak twórcom się mówi, że odpisywać na maile i to nie z tygodniowym opóźnieniem, tylko najlepiej tego samego dnia albo na drugi dzień, żeby po prostu agencja i klient nie czekał, bo może ci przepaść ta współpraca. No i w tym momencie załóżmy, że klient po prostu decyduje na współpracę z wami, więc dostajecie brief, według którego musicie działać. Często jest to brief bardzo szczegółowy, klient wie czego chce, klient na przykład ma podpisany kontrakt z paroma twórcami, którzy muszą działać według ustalonego briefu 1 do 1, ewentualnie małe zmiany, które będą przeszkadzać, możecie po prostu pozmieniać ze zgodą oczywiście agencji i klienta. Niekiedy klienci też pracują bez briefu i zdają się po prostu na waszą twórczość 1 do 1. Z jednej strony bardzo lubię tę formę, bo jest nieograniczająca i możesz zrobić coś z własnej serii, które prowadzisz, natomiast z drugiej strony jest duży wachlarz oczekiwań wobec twojej osoby. Ja w tym momencie mam 2 współprace już umówione. Ten YouTube'owy materiał nie jest sponsorowany przez marki, które w dzisiejszym filmie pokazuję. Pierwsza jest z marką Denley. Jest to marka, z którą współpracuję od 2020 roku, czyli już 3 lata. Bardzo się cieszę, że dany klient wraca do mnie, bo to tylko świadczy o tym, że jest zadowolony z moich usług i no to jest ogromny komplement, myślę, do twórcy. To nie kocha zakupów i ubrań, nie. Dziś będziemy tworzyć dla tej marki materiał na TikToka i chcę, żebyście zobaczyli cały ten backstage, jak to właśnie wygląda. Od pomysłu aż do realizacji. Bardzo blisko siebie mam też nagrania do drugiej kampanii, które również sam nagrywam. Zobaczycie, jaka to jest marka, którą również też już współpracuję kilkukrotnie. Ja utorgać momentami nie mogę i mi się łzy leją przez to, jacy klienci do mnie piszą i jacy klienci chcą ze mną współpracować. Dla mnie to jest po prostu... No... Prowadziłem swoją serię TikTokową o nazwie, ja nazywam to rodzeństwo. Chodziło o to, że był najstarszy syn, średni i najmłodszy. No i wiadomo, jak to typowe rodzeństwo, typowe teksty do rodzeństwa, typowa mama też się pojawiała, typowy tata. I szczerze mówiąc, trochę zaniedbałem tą serię z tego względu, że nie wiem dlaczego. A no to właśnie dlatego wpadłem na ten pomysł, żeby ją troszkę uaktywnić. W tej serii chciałbym robić właśnie ten film, bo zostałem poproszony przez klienta, żeby to był bardziej taki film właśnie humorystyczny niż taki typowo modowy z ciuchami. I z Denley sobie wybrałem kilka ubrań, które możemy na początek rozpakować. Jestem ogromnie ciekaw, jak te rzeczy wyglądają. Zawsze mam tak, że jak zamawiam przez online, jestem tak ciekawy, jak będę wyglądać w tych rzeczach. No bo stacjonarnie wiecie, nuda, nie, po prostu przymierzacie i albo wam się podoba, albo nie. A tu jest właśnie to, że jest ta ciekawość, jest ta nutka tajemnicy. Ja uwielbiam kolor zielony. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony kolor w sumie. Ja naprawdę chciałbym tak umieć składać ciuchy. Tak, różowa koszula. Wziąłem sobie XL-kę, żeby ona była oversize. Uwielbiam styl old money. I właśnie szare spodnie są w tym stylu. Nie, no to... Next! Kolejne to są też spodnie i są granatowe. Ostatnio zamówiłem granatowe spodnie.
musiałem je odesłać, bo kompletnie mi się nie podobały. Były po prostu za jasne, a to jest idealny kolor granatowego. Są z 70% zrobione z bawełny i tutaj zwykły biały t-shirt na pewno się przyda. To jest materiał, którego ja wszędzie szukałem i na Denley ta koszulka jest zrobiona z 93% bawełny. 7% to jest elastan. Jedynie, gdzie znalazłem to w Primarku, ale nie w Polsce. Właśnie w Polsce jest inny materiał tych koszulek. Podkoszulek. No swoją drogą podkoszulki, jak widać, noszę na maksa. Kolejną rzeczą jest sweterek. Ja wyglądam jak z jakiegoś Rzymu. Może Paryża? Materiał jego jest tak miły w dotyku. Bym jakiś kocyk dotykał. Polówka, która jest z takiego materiału. Będzie widać? Nie będzie? Będzie? Będzie. No i kurteczka. Oj, będzie hitem. Zamówiłem eleczkę, żeby była oversize. Ostatnia już rzecz, czyli biała kurtka. O tak, jest to kurtka z takiego materiału, który jest przeciwdeszczowy. Let's go z nagrywaniem. A, no i jeszcze zapomniałem zakryć cyfrów, więc szybki make-up. No i teraz czas na mamuśkę. Do tej serii zawsze używam peruki, a to z tego względu, że jak miałem długie blond włosy i pasowało to pod mama, kiedy je ściąłem, tak naprawdę nie miałem co zrobić, żeby tą mamę jakoś przedstawić, więc zakupiłem perukę. Więc tak wygląda mój dzień nagrywkowy. Zacząłem o godzinie jakiejś 12, jest godzina 18. A little bit głodny, ale tylko troszkę. A druga kampania już jutro. Hello! No i witam was w kolejnym dniu. A dzisiaj mamy nagrania z marką McDonald's. Marką, w której ja zawsze mówiłem do rodziców, że o nie, jak jedziemy na zakupy, to musi być McDonald's na obiad. Musi być. Mogę tylko i wyłącznie powtarzać, że jestem wdzięczny za to, co spotyka mnie dobrego w dzisiejszym dniu. Ten dzień będzie wspaniały. Jest McCrispy. Powiem wam, że sos tam jest taki jak w Chickerku, a Chickerek to jest życie. Główny zamysł tej kampanii jest pokazanie, że McCrispy zmienił swoją formułę, wszedł na nowo, jest w 2 wersjach. Twarzą tej kampanii jest aktor Bogusław Linda, który odkrywa swój ukryty talent do tańca właśnie za pośrednictwem tej kampanii. Moim zadaniem jest stworzenie duetu do filmu, który został stworzony właśnie z panem Bogusławem Lindą. Góra tego filmu jest moją twarzą, moim otoczeniem, to jak jem burgera, jak smakuje go, a dół to są nogi Bogusława Lindy, które tańczą. No nie jest to pierwsze smakowanie, bo nie mogłem się powstrzymać i McCrispy już musiałem zjeść. Ile już zjadłem? 7 McCrispy. Czuję się niesamowicie wyróżniony za każdym razem, kiedy McDonald's się do mnie odzywa i współpracujemy razem. Dajcie znać, jaki napój zawsze bierzecie w Macu. Ja jak zawsze Cola Zero do Maca. A ty jaki jesteś team? Jakiego napoju? Dzięki ci za oglądanie.